W tym filmie chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób działają funkcje logiczne i co można z nimi zrobić. Opowiemy sobie o podstawowej funkcji logicznej, jaką jest funkcja jeżeli, a także o dwóch pozostałych funkcjach, funkcja oraz, a także funkcja lub. Przełączmy się teraz do arkusza, który nazywa się pomoc 1. Tutaj zobrazowano, w jaki sposób działa funkcja jeżeli. Ogólna postać funkcji jeżeli znajduje się w górnej części ekranu i jest następująca. Równa się jeżeli i w nawiasie znajdują się trzy argumenty tej funkcji. Pierwszym argumentem jest warunek, drugim argumentem pośredniku jest argument co gdy prawda, czyli co zostanie wyświetlone w komórce, albo inaczej co zwróci funkcja jeżeli w przypadku, gdy warunek zostanie spełniony. I trzeci argument pośredniku co gdy fałsz, czyli co zostanie wyświetlone w komórce, mówiąc fachowo, co zwróci funkcja jeżeli w przypadku, gdy warunek nie zostanie spełniony. Mamy zatem trzy argumenty. Warunek to taki sprawdzający test logiczny, co gdy prawda, argument zwrócony w komórce, gdy warunek jest prawdziwy, co gdy fałsz, argument zwrócony w komórce, gdy warunek nie jest prawdziwy. I możemy przejść do przeanalizowania przykładu. Przykładem zastosowania funkcji jeżeli będzie obliczenie podatku na podstawie wysokości zysku. Założenia są takie. W przypadku, gdy zysk jest większy od zera, podatek wynosi 40%. Gdy wartość zysku nie jest większa od zera, podatek wynosi 0. Mamy zatem następującą sytuację. Chcemy skorzystać z funkcji jeżeli, która sprawdzi, czy wartość zysku jest większa od zera, czy nie jest większa od zera. Dla wartości większych od zera naliczy 40%, a dla pozostałych wartości wstawi liczbę 0. Przełączmy się zatem do arkusza funkcja jeżeli. Zanim przejdziemy do obliczenia funkcji jeżeli, to jeszcze dwie uwagi. W tym arkuszu znajdują się dwa przykłady. Pierwszy przykład po lewej stronie, w którym będziemy obliczali podatek, i drugi przykład po prawej stronie, w którym będziemy obliczali premię. Obliczenia będziemy wykonywali zgodnie z założeniami, które znajdują się w komentarzach. Jeżeli najedziemy na komórkę C1, pojawią się założenia dla pierwszego zadania, o których mówiłem. Jeżeli najedziemy na komórkę H1, pojawią się założenia dla drugiego zadania. W górnej tabeli znajdują się wartości po obliczeniu funkcji jeżeli, tak żebyśmy mieli wartości wzorcowe, żebyśmy wiedzieli, jakie wyniki są poprawne. Stajemy zatem na komórce C9 i przystępujemy do skonstruowania pierwszej funkcji jeżeli dla tych założeń, które zostały zapisane w komentarzu w komórce C1. Postać funkcji jeżeli jest następująca. Równa się jeżeli. Otwieramy nawias. Pierwszym argumentem funkcji jeżeli jest warunek. Musimy zatem sprawdzić, czy wartość zysku dla firmy alfa, dla której naliczamy ten podatek, jest większa od zera, czy nie jest większa od zera. My abstrahujemy w tym miejscu od faktu, że w komórce B9 znajduje się wartość dodatnia. Ta funkcja ma działać poprawnie, nawet jeżeli ta będzie wartość niedodatnia. Dlatego naszym warunkiem mógłby być następujący warunek. Jeżeli B9 większe od zera. Jeżeli w komórce B9 będzie znajdowała się wartość większa od zera, średnik, będzie oznaczało to, że zysk jest dodatni, a więc należy naliczyć 40% podatku od tego zysku. 40% razy B9, średnik. Natomiast jeżeli w komórce B9 wartość nie będzie większa od zera, a więc będzie wynosiła albo 0, albo będzie ujemna, wtedy zgodnie z założeniami podatek dla takiego zysku wynosi 0. I zamykamy nawias. Enterem zatwierdzamy tą funkcję. Stajemy na komórce C9 i przeciągamy w dół, żeby zobaczyć, jak wyglądają wartości dla pozostałych trzech firm. Sformatujemy jeszcze te wartości do formatu księgowego i widzimy, że wyniki są poprawne. Dla firmy alfa, dla której zysk wynosi 100, został naliczony podatek 40%. 40% ze 100 to 40. Dla firmy beta, dla której zysk przyjmuje wartość ujemną, niedodatnią, nie został naliczony podatek, czyli mówiąc matematycznie, zostało tego podatku naliczone 0. Funkcja działa poprawnie. Zwróćmy uwagę, że ona działa dynamicznie cały czas. W momencie, kiedy zmienimy wartości, tak że przejdą z jednego przedziału do drugiego,
automatycznie zmieni się wysokość podatku. Co to znaczy z jednego przedziału do drugiego? W naszym przykładzie mamy przedział wartości dodatnich i niedodatnich. Jeżeli tutaj wpiszemy minus 50, automatycznie dla firmy alfa podatek będzie wynosił 0. Jeżeli teraz dla beta wpiszemy 75, automatycznie podatek będzie wynosił 30. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu zastosowania funkcji jeżeli, czyli do tabeli po prawej stronie. Mamy tutaj 3 kolumny: pracownik, płaca oraz premia i założenia do tego, w jaki sposób można naliczyć premię. Otóż premia może wynosić albo 10% naliczane z płacy, albo 1% naliczane z płacy. Zależne jest to od wysokości płacy właśnie. Gdy płaca jest mniejsza od 1000, premia wynosi 10%. Dla pozostałych, a więc dla tych pracowników, dla których płaca wynosi 1000 albo jest większa niż 1000, premia wynosi 1%. Za pomocą funkcji jeżeli sprawdzimy, czy pracownik zarabia mniej niż 1000, czy więcej niż 1000 i naliczymy mu odpowiednio premię. Stajemy na komórce H9, najadę na komórkę H1, żeby widzieć cały czas założenia do zadania. I wpisujemy równa się jeżeli. Otwieramy nawias. Warunek, jaki możemy postawić, to sprawdzić, czy płaca dla Kowalskiego, dla którego tworzymy tą funkcję, jest mniejsza od 1000. Płaca dla Kowalskiego znajduje się w komórce G9 i nasz warunek, jeżeli G9 jest mniejszy od 1000. Średnik. Jeżeli tak jest, czy tak byłoby, że G9 będzie mniejszy od 1000, to zgodnie z założeniami premia powinna wynieść 10% z płacy, a więc 10% razy G9. Średnik. Jeżeli natomiast nie byłoby tak, to znaczy G9 nie jest mniejsze od 1000, tylko będzie równe 1000 albo będzie większe od 1000, wtedy premia zgodnie z założeniami powinna wynosić 1% płacy, a więc 1% razy G9. Zamykamy nawias, Enterem zatwierdzamy, stajemy na komórce H9, przeciągamy w dół, nadajemy jeszcze format księgowy i widzimy, że wyniki się zgadzają. Przeanalizujmy sobie tą funkcję jeszcze raz. Jak powiedziałem, każda funkcja jeżeli składa się z 3 argumentów. Z warunku, z argumentu co gdy prawda, z argumentu co gdy fałsz. W naszym drugim przykładzie warunek to G9 mniejszy od 1000. Argument co gdy prawda to 10% razy G9. Argument co gdy fałsz 1% razy G9. Innymi słowami, od tej reguły nie będzie odstępstwa. Zawsze każda funkcja, jeżeli będzie składała się z 3 argumentów, które są wzięte w nawiasy i oddzielone są od siebie średnikami. Tak zatem działa funkcja jeżeli w swojej najprostszej postaci, to znaczy w takiej postaci, która umożliwia opisanie sytuacji, która ma 2 rozwiązania. W naszych przykładach albo płaci 40% podatku, albo nie płaci tego podatku, czyli płaci go 0. W drugim przykładzie albo premia wynosi 10%, albo wynosi 1%. Ale co w sytuacji, w której rozwiązań będzie więcej niż 2? Wtedy mówimy o tak zwanej zagnieżdżonej funkcji jeżeli i teraz pokażemy sobie to na przykładzie. Przełączamy się do arkusza funkcja jeżeli 2, a arkusz pomoc 2 omówimy później. A więc funkcja jeżeli 2. Wykonać obliczenia zgodnie z założeniami w komentarzach. Najedźmy na komórkę C1 i przeczytajmy, jakie są założenia do tego zadania. Otóż podatek wynosi 33% naliczane z zysku, gdy zysk jest większy od 500. Podatek wynosi 22% zysku, gdy zysk należy do przedziału od 0 do 500 i podatek wynosi 0 dla reszty, a więc dla wartości, które są równe 0 lub mniejsze od 0. Proszę zwrócić uwagę, że w tej sytuacji mamy 3 możliwe rozwiązania dla tego problemu. Możemy naliczyć albo 33% podatku, albo 22% podatku, albo 0 podatku. 3 możliwe rozwiązania. Pojedyncza funkcja jeżeli umożliwia opisanie takiej sytuacji, która dotyczy 2 rozwiązań. Natomiast w naszym przykładzie mamy 3 rozwiązania. Dlatego będziemy musieli zastosować tak zwaną zagnieżdżoną funkcję jeżeli. To znaczy jednym z argumentów pierwszej funkcji jeżeli będzie druga wewnętrzna zagnieżdżona funkcja jeżeli. Jak to się robi? Staję na komórce C9, najadę jeszcze raz na komórkę C1, żeby cały czas widzieć założenia do zadania. Rozpoczynam standardowo od wpisania nazwy funkcji równa się jeżeli. Otwieram nawias.
W przypadku skomplikowanych problemów logicznych czy bardziej złożonych, najłatwiej jest analizować je z góry na dół, względnie z dołu do góry, ale nigdy od środka. Co prawda bardziej zaawansowany użytkownik może dokonać takiego zapisu od środka, natomiast lepiej, gdy robimy to po prostu po kolei. Więc analizując ten przykład z góry na dół, patrzymy, jaki jest warunek dla pierwszego możliwego rozwiązania. Otóż, gdy zysk jest większy od 500, wtedy podatek będzie wynosił 33% zysku. A więc pierwszy warunek, jaki postawimy, to zysk większy od 500, w naszym wypadku B9 większe niż 500. Średnik. Jeżeli B9 będzie większe niż 500, wtedy zgodnie z założeniami podatek wynosi 33%, a więc 33% razy B9. Pojawia się następujący problem. Co zrobić z argumentem co jeśli fałsz, czyli z ostatnim, trzecim argumentem funkcji jeżeli. Gdybyśmy mieli ostatnie możliwe rozwiązanie, wtedy zostałoby one zapisane tutaj po średniku. Natomiast my mamy jeszcze do opisu dwa możliwe rozwiązania, a więc podatek wynoszący 22% i podatek wynoszący 0. Dlatego trzecim argumentem pierwszej funkcji jeżeli będzie wewnętrzna, zagnieżdżona druga funkcja jeżeli. Wpisujemy jeżeli i otwieramy nawias. Powstaje pytanie, w jaki sposób postawić pierwszy warunek dla drugiej funkcji jeżeli. W zasadzie w założeniach widzimy, że mamy dwa warunki. Zysk ma być większy od 0 i zysk ma być mniejszy niż 500. Niestety funkcja jeżeli umożliwia postawienie tylko jednego warunku i w tym miejscu możemy zapisać tylko jeden warunek. Ale zwróćmy uwagę, że my już wcześniej zbadaliśmy, czy zysk jest większy od 500, czy nie jest większy od 500. Zbadaliśmy to na początku, w tym miejscu, a więc dla pierwszej funkcji, jeżeli postawiliśmy warunek B9 większy od 500. Jeżeli B9 jest większy od 500, to zostaje naliczone 33% podatku. Oznacza to, że tak naprawdę dla drugiej funkcji, jeżeli nie musimy wpisywać dwóch warunków, wystarczy, że postawimy jeden warunek, sprawdzimy, czy zysk jest większy od 0, a więc B9 większy od 0, średnik. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w tym miejscu dla drugiej funkcji, jeżeli nie chodzi o wszystkie wartości większe od 0, tylko o te wartości, które są większe od 0, ale nie są większe od 500, ponieważ to zostało sprawdzone za pomocą pierwszego warunku. Jeszcze raz. Dla drugiej funkcji jeżeli postawiliśmy tylko jeden warunek, B9 większe od 0, ale nie chodzi tutaj o wszystkie wartości większe od 0, tylko o te, które są większe od 0, ale nie są większe od 500, ponieważ to zostało sprawdzone za pomocą warunku przypisanego do pierwszej funkcji jeżeli. Innymi słowami, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, warunek B9 większy od 0 dotyczy wartości większych od 0, ale nie większych od 500. I zgodnie z założeniami dla takich wartości podatek powinien wynosić 22%, a więc 22% razy B9. Średnik. Natomiast jeżeli zysk nie jest większy od 500 i nie jest większy od 0, za co odpowiadają dwa warunki dwóch funkcji jeżeli, no to musi być albo równy 0, albo musi być mniejszy od 0, a dla tych wartości nie naliczamy podatku, czyli naliczamy go 0 i dwa nawiasy na końcu, ponieważ ilość nawiasów otwartych musi się zgadzać z ilością nawiasów zamkniętych. Pierwszy nawias dla drugiej wewnętrznej zagnieżdżonej funkcji jeżeli, drugi nawias zamyka pierwszą funkcję jeżeli. Enterem zatwierdzamy, stajemy na komórce C9, przeciągamy w dół i nadamy jeszcze zapis księgowy. I proszę zwrócić uwagę, dla firmy Alfa, która zarobiła więcej niż 500, zarobiła 1000, podatek wynosi 33%. 33% z 1000 to 330. Firma Beta zarobiła 100, a więc zarobiła w granicach pomiędzy 0 a 500, a dla tych wartości podatek powinien wynosić 22%. 22% ze 100 to 22. W końcu firma Gamma nic nie zarobiła, jest na minusie, a więc nie płaci podatku, płaci go 0. Oznacza to, że funkcja, którą skonstruowaliśmy, działa poprawnie. Przeanalizujmy ją sobie jeszcze raz pod kątem składni. Otóż pierwsza funkcja jeżeli składa się z trzech argumentów. Pierwszy argument to warunek B9 większe niż 500.
Drugi argument, co jeśli prawda? 33% razy B9. I trzeci argument, co jeśli fałsz? To wewnętrzna zagnieżdżona funkcja jeżeli ze wszystkimi swoimi argumentami. Te argumenty są oddzielone od siebie średnikami i wzięte w nawiasy. I podobnie funkcja wewnętrzna zagnieżdżona, funkcja jeżeli także składa się z trzech argumentów. Warunek B9 większy od zera, co jeśli prawda 22% razy B9, co jeśli fałsz 0. Te argumenty także są oddzielone od siebie średnikami i są wzięte w nawiasy. Zwracam na to uwagę, gdyż przy bardziej złożonych problemach tych elementów będzie więcej i zawsze trzeba wiedzieć, jak wygląda poprawna składnia. Przełączmy się jeszcze na chwilę do arkusza Pomoc 2. I tutaj w tym arkuszu opisany został przykład pierwszy, przykład dotyczący podatku. 33%, gdy zysk jest większy od 500, 22%, gdy zysk jest większy od 0, ale mniejszy od 500 i 0, gdy zysk nie jest większy od 0. Najważniejsze to tutaj elementy zaznaczone na czerwono. Przede wszystkim oś, na której mamy zaznaczone trzy przedziały. Wartości mniejsze równe 0, wartości od 0 do 500 i wartości większe od 500. Dla wartości większych od 500 zysk wynosi 33%, dla tych wartości, które znajdują się w przedziale od 0 do 500 22%, a dla wartości równych mniejszych 0 podatek wynosi 0. Najważniejsza sprawa przy rozwiązywaniu problemów logicznych to odpowiedź na pytanie, ile funkcji logicznych, czy ile funkcji jeżeli jest potrzebnych do tego, aby dany problem rozwiązać. I zawsze reguła jest następująca. Pierwsza sprawa, sprawdzamy, ile dany problem ma rozwiązań. W momencie, kiedy tych rozwiązań jest n, to ilość funkcji, jeżeli niezbędnych do opisania tego problemu, to jest n minus 1. W naszym przykładzie mieliśmy 3 możliwe rozwiązania, to znaczy podatek mógł wynosić albo 33%, albo 22%, albo 0 i opisaliśmy ten problem za pomocą dwóch funkcji jeżeli, a więc zawsze ilość rozwiązań minus 1. Wracamy do arkusza funkcja jeżeli 2, żeby rozwiązać drugi przykład, a więc przykład premii. W komórce H1 znajdują się założenia do tego zadania. Otóż premia może wynosić 1%, gdy płaca jest większa niż 2000, 5%, gdy płaca jest większa od 1000, a mniejsza od 2000 i 10% dla reszty. Pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, to ile dany problem ma rozwiązań, czyli w naszym przykładzie, ile jako rodzajów premii możemy naliczyć. I widzimy, że mamy 3 rodzaje premii, albo 1% z płacy, albo 5%, albo 10%. Jeżeli 3 rozwiązania, oznacza to, że do opisu tego problemu wykorzystamy dwie funkcje jeżeli. I zaczynamy. Równa się jeżeli. Otwieramy nawias. Pierwszy warunek, jaki postawimy dla płacy Kowalskiego, to sprawdzimy, czy ona jest większa od 2000. A więc jeżeli G9 większy niż 2000. Średnik, jeżeli jest większy niż 2000, to powinien dostać premię w wysokości 1% z płacy, a więc 1% razy G9. Średnik. Trzecim argumentem pierwszej funkcji jeżeli będzie druga wewnętrzna zagnieżdżona funkcja jeżeli, a więc wpisujemy jeżeli i otwieramy nawias. Warunek, jaki tutaj musimy postawić, dotyczy przedziału wartości większych od 1000 i mniejszych od 2000. Możemy postawić warunek G9 większy niż 1000, średnik. I przypominam, że nie chodzi tutaj o wszystkie wartości większe od 1000, tylko o te wartości, które są większe od 1000, ale nie są większe od 2000. Ponieważ to, czy są, czy nie są większe od 2000, zostało zbadane za pomocą warunku przy pierwszej funkcji jeżeli. Czyli dla wartości należących do tego przedziału premia wynosi 5% z płacy, a więc 5% razy G9, średnik. Natomiast dla pozostałych wartości, a więc dla wartości, które nie są większe od 2000 i nie należą do przedziału od 1000 do 2000, a więc są równe 1000 bądź mniejsze niż 1000, premia wynosi 10% z płacy i to jest ostatni argument, jaki tutaj wpisujemy. 10% razy G9. I dwa nawiasy na końcu. Enterem zatwierdzamy, przeciągamy w dół, nadajemy format walutowy i widać, że wartości się zgadzają. W dotychczasowych przykładach mieliśmy taką oto sytuację, że jedna zmienna zależała od drugiej zmiennej. W naszym pierwszym przykładzie wysokość podatku była zależna tylko i wyłącznie od wysokości zysku, a w drugim przykładzie
wysokość premii była tylko i wyłącznie zależna od płacy. A co w sytuacji, w której jedna zmienna będzie zależna od więcej niż jednej zmiennej? Będzie zależała od dwóch bądź trzech różnych zmiennych. I tego rodzaju przykłady rozwiążemy przy wykorzystaniu funkcji jeżeli, ale także przy wykorzystaniu funkcji oraz, a także funkcji lub. Przełączymy się do arkusza funkcja oraz i lub i mamy nasze dwa przykłady zmodyfikowane. To znaczy mamy premię do obliczenia i premię 2. Skoncentrujmy się teraz na pierwszym przykładzie. Stajemy na komórce D11, ale najeżdżam na komórkę D1, żeby przeczytać założenia do zadania. Proszę zwrócić uwagę, premia wynosi 10% płacy, gdy płaca będzie mniejsza od 1000 i staż pracy będzie większy niż 5 lat. Lub premia wynosi 0 dla reszty, a więc dla tych pracowników, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków. Pierwsze pytanie, na które zawsze sobie musimy odpowiadać, ile jest możliwości rozwiązania tego problemu? W naszym przykładzie premia może wynosić albo 10%, albo 0, a więc rozwiązania są dwa. Oznacza to, że do opisu tego problemu wykorzystamy tylko jedną funkcję jeżeli. Natomiast nowość, która się tutaj pojawia, to pojawiają się dwa warunki. Przypominam, że funkcja jeżeli umożliwia postawienie tylko jednego warunku. Natomiast w naszych założeniach widzimy, że płaca ma być mniejsza od 1000 i staż ma być większy od 5 lat. A więc pojawiają się dwa warunki i to takie warunki, które pozostają ze sobą w określonej relacji. Tą relację nazywamy koniunkcją matematyczną, a więc i jeden warunek, i drugi ma być prawdziwy. Żeby można było zagnieździć w funkcji jeżeli dwa warunki i to pozostające ze sobą w takiej relacji koniunkcji, skorzystamy w tym wypadku z nowej funkcji, z funkcji oraz. Jak wygląda składnia i jak to się liczy. Wpisujemy równa się jeżeli, otwieramy nawias i przypominam, że pierwszym argumentem funkcji jeżeli jest warunek. Natomiast w naszym przykładzie mamy do postawienia dwa warunki. Dlatego w miejscu warunku pojawi się dodatkowa zagnieżdżona funkcja, funkcja oraz. Wpisujemy oraz i otwieramy nawias. Zwracam uwagę na składnię, najpierw nazwa funkcji, a potem jej argumenty. Argumentami funkcji oraz będą nasze dwa warunki oddzielone średnikami. Pierwszy warunek płaca mniejsza niż 1000, a więc dla Kowalskiego B11 mniejszy niż 1000, średnik i drugi warunek staż pracy większy niż 5. Dla Kowalskiego to jest C11 większe niż 5. Zamykamy nawias funkcji oraz. Na razie wprowadziliśmy pierwszy argument funkcji jeżeli, jakim jest ogólnie nazywany warunek. Teraz, żeby wprowadzić drugi argument, musimy je od siebie oddzielić średnikiem. Wpisujemy średnik i dopiero teraz możemy wprowadzić argument co jeśli prawda. W przypadku, gdy oba warunki będą spełnione, premia wynosi 10% płacy, a więc 10% razy B11 średnik. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, premia wynosi 0. Wpisujemy 0 i zamykamy nawias dla funkcji jeżeli. I tak wygląda poprawnie wprowadzona funkcja. Enterem ją zatwierdzam, przeciągam w dół, nadaję jeszcze format księgowy i widzimy, że tylko Nowak spełnia oba warunki. To znaczy tylko ten pracownik zarabia mniej niż 1000 i przepracował więcej niż 7 lat. Co prawda trzeci pracownik Dąb też zarabia mniej niż 1000, ale nie spełnia drugiego warunku. Jego staż pracy nie jest większy niż 5 lat. Analogicznie Kowalski przepracował co prawda więcej niż 5 lat, bo przepracował 8 lat, ale zarabia więcej niż 1000, czyli nie spełnia pierwszego warunku. Analogicznie rozwiążemy drugi przykład, czyli przykład, w którym obliczymy premię 2. Staję na komórce I11, najeżdżam na komórkę I1, żeby przeczytać założenia do zadania. Jak obliczymy premię 2? Premia może wynosić albo 10% płacy, albo 0, czyli ponownie mamy dwa możliwe rozwiązania, czyli do opisu tego problemu wykorzystamy tylko jedną funkcję jeżeli. Natomiast mamy dwa warunki, z tym, że w tym przykładzie pozostające ze sobą w innej relacji, w relacji alternatywy. Albo płaca jest mniejsza od 1000, albo staż pracy jest większy od 5 lat. Nie i jeden i drugi warunek ma być spełniony, tylko albo jeden, albo drugi.
Do opisu tego problemu w funkcji jeżeli zagnieździmy funkcję lub. Wpisujemy równa się jeżeli, otwieramy nawias, zagnieżdżamy funkcję lub, ponieważ ona pozwoli nam postawić dwa warunki pozostające ze sobą w relacji alternatywy. Otwieramy nawias. Argumentami funkcji lub są nasze warunki. Płaca Kowalskiego ma być mniejsza od 1000, a więc G11 mniejsze od 1000. Średnik i staż pracy Kowalskiego większy niż 5 lat, a więc H11 większe niż 5. Zamykamy nawias. Jest to nawias dotyczący argumentów funkcji lub. Stawiamy średnik, żeby oddzielić warunki, a więc pierwszy argument funkcji jeżeli, od kolejnych argumentów funkcji jeżeli. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z tych warunków jest spełniony, albo jeden, albo drugi, wtedy premia wynosi 10% płacy, a więc 10% razy G11. Średnik. W przypadku, gdy żaden z tych argumentów nie jest spełniony, wtedy nie ma premii, wynosi ona 0 i jeden nawias zamykający funkcję jeżeli. Enterem zatwierdzamy, przeciągamy w dół, nadajemy format księgowy i widzimy, że w drugim przykładzie każdy z pracowników dostanie premię 2, ponieważ każdy z nich spełnia przynajmniej jeden warunek. Tak działają funkcje oraz i lub, które w połączeniu z funkcją jeżeli umożliwiają postawienie więcej niż jednego warunku. Przełączmy się teraz do arkusza pomoc 3 i tutaj mamy opis funkcji oraz, a także funkcji lub. Definicja mówi, że funkcja oraz zwraca wartość logiczną prawda, gdy wszystkie jej argumenty są prawdziwe. Żeby rozwiązanie było prawdziwe, wszystkie warunki muszą być spełnione. Natomiast jeżeli przynajmniej jeden z warunków nie jest spełniony, wtedy całość jest fałszywa. Nazywa się to koniunkcją warunków. Dla funkcji lub mamy alternatywę i mówi się, że funkcja lub zwraca wartość logiczną prawda, gdy przynajmniej jeden z jej argumentów jest prawdziwy. Natomiast jeżeli wszystkie argumenty będą nieprawdziwe, wtedy całość jest fałszywa. Nazywa się to alternatywą warunków. Na koniec rzecz najważniejsza. Przy rozwiązywaniu problemów logicznych zawsze będziemy sobie zadawali dwa pytania. Pierwsze pytanie pozostaje niezmienne. Jest to odpowiedź na pytanie, ile rozwiązań ma dany problem logiczny, co pozwala nam określić, ile funkcji jeżeli zostanie użytych do jego opisu. Ale teraz także będzie pojawiało się drugie pytanie. Drugie pytanie dotyczyć będzie odpowiedzi na problem, ile warunków jest przypisanych dla pojedynczego rozwiązania. Wtedy będziemy mogli określić, czy dla określonych rozwiązań pojawią się dodatkowe funkcje, takie jak oraz lub względnie inne. Innymi słowami, rozwiązywanie problemów logicznych to najpierw musimy uzyskać odpowiedź na pytanie, ile funkcji jeżeli jest niezbędnych do jego opisu, a potem czy wystąpią jakieś dodatkowe funkcje, na przykład funkcja oraz względnie funkcja lub, które umożliwiają postawienie więcej niż jednego warunku. Przełączmy się teraz do arkusza zadanie, żeby połączyć te wszystkie informacje, o których była mowa, więc zarówno funkcje jeżeli, jak i dodatkowe funkcje. Przełączam się do arkusza zadanie, staję na komórce D12, najeżdżam na komórkę D1, żeby przeczytać założenia do tego zadania. Mamy do obliczenia premię. Premia może wynosić albo 20% płacy, albo 10% płacy, albo stałą wartość 650. Oznacza to, że do opisu tego problemu wykorzystamy dwie funkcje jeżeli, ponieważ mamy trzy możliwe rozwiązania. Druga sprawa to musimy określić, czy będą jakieś inne dodatkowe funkcje. Widzimy, że dla rozwiązania dla premii 20% z płacy są dwa warunki. Płaca ma być większa od 2000 i staż większy od 6 lat. Podobnie jest dla 10% premii. Płaca należąca do przedziału od 1000 do 2000 i staż pracy większy od 4 lat. Oznacza to, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku będziemy musieli skorzystać z funkcji oraz, ponieważ warunki pozostają ze sobą w relacji koniunkcji, to znaczy i jeden, i drugi ma być spełniony. Będziemy ten problem analizowali z góry na dół, jeżeli chodzi o założenia, tak żeby się nie zgubić. I wpisujemy równa się jeżeli, otwieramy nawias. Widzimy, że mamy dwa warunki do postawienia dla pierwszej możliwości. Dlatego musimy skorzystać z funkcji oraz. Otwieramy nawias
i argumentami funkcji oraz będą nasze dwa warunki. Płaca dla Kowalskiego, dla którego tworzymy tą funkcję, a więc B12 ma być większy od 2000, średnik i staż pracy ma być większy niż 6 lat, a więc C12 większy niż 6. Zamykamy nawias i wpisujemy średnik. Jeżeli oba warunki są spełnione, premia wynosi 20% naliczonej z płacy, a więc 20% razy B12, średnik. Musimy teraz zagnieździć drugą funkcję jeżeli. Otwieramy nawias i także wprowadzić funkcję oraz. Otwieramy nawias. Stawiamy dwa warunki. Płaca od 1000 do 2000, czyli możemy wpisać taki warunek. Płaca większa od 1000, a więc B12 większe od 1000, średnik B12 mniejsze od 2000 i średnik staż pracy większy niż 4, a więc C12 większe niż 4. Zamykamy nawias funkcji oraz, wpisujemy średnik. Premia wynosi 10% z płacy, a więc 10% razy B12 średnik. Natomiast dla reszty, dla pozostałych pracowników, którzy nie spełniają powyższych warunków, premia jest stała i wynosi 650 i dwa nawiasy zamknięte, ponieważ mamy dwie funkcje jeżeli i były dwa nawiasy otwarte dotyczące tych funkcji. Enterem zatwierdzamy, przeciągamy w dół, nadajemy format księgowy i widzimy, że wyniki się zgadzają. Tak wygląda wykorzystanie podstawowych funkcji logicznych, czyli funkcji jeżeli oraz i lub.